Dzień dobry. Dzisiaj zapraszam Was na pyszne oponki. Do ich wykonania będziemy potrzebować 3 szklanki mąki pszennej, pół kostki wcześniej roztopionego masła, 6 łyżek cukru, łyżeczkę sody oczyszczonej. No, oponki nie mogą się obejść bez białego sera. Tutaj mam pół kilograma białego, tłustego twarogu i jeszcze 3 jajka od szczęśliwych kurek. Potrzebny nam będzie jeszcze tłuszcz do smażenia. Ja smażę oponki na oleju rzepakowym. No i cukier puder do posypania już usmażonych oponek. Robienie oponek zaczniemy od przesiania mąki. Jak mąkę fajnie napowietrzymy, to one będą później takie pulchniejsze. Mąka już przesiana, nie ma żadnych grudek. I teraz do mąki wrzucamy nasz ser. Jak mówiłam, tu jest pół kilograma tłustego twarogu. Wszystko to widelcem sobie wymieszamy. Ser rozdrobnimy. Teraz do miski damy jajka. Wcześniej rozbijemy je do mniejszej miseczki. Jajka wcześniej przed dodaniem do mąki i twarogu roztrzepię sobie troszkę widelcem. I takie roztrzepane jajka wlewam do naszej masy. Od razu dodaję cukier, łyżeczkę sody i to wszystko sobie tutaj zamieszam. Jeszcze widelcem. Za chwilę już będę mieszać ręką. No, już nam się fajnie wszystkie składniki łączą. Ja mieszam ciasto w rękawiczce. Tak mi jest po prostu wygodniej. Nie lepi się ono tak do ręki. O. I teraz wyrabiamy sobie ciasto. Za chwilę dodamy jeszcze nasze oczywiście masło rozpuszczone. O. Pomalutku wlewamy masło i wyrabiamy wszystko na jednolitą masę. Tak więc jak widzicie, przepis jest bardzo prosty, szybciutki do zrobienia, bo jak wiadomo, cenimy sobie swój czas, a wyjdą z tego naprawdę smaczne oponki. Ja zawsze ciasto wyrabiam w misce, bo wtedy jestem bardziej w stanie zapanować nad bałaganem. Czyli nic mi się nie rozsypuje, wszystko jest w misce. O, już coraz bardziej jednolita masa. Wszystko nam się fajnie łączy. Żeby jeszcze dokończyć wyrabiania ciasta, to ja już sobie na stole umieszczę stolnicę. Bo dalszy ciąg robienia oponek będziemy robić na stolnicy. Stolnicę podsypię sobie troszkę mąką. O, wyciągnę z miski nasze ciasto i jeszcze je chwilę wyrobię. O, wyszła nam całkiem zgrabna kulka. Odetnę sobie kawałek, a resztę
będziemy sobie odcinać po kawałku, dlatego że nie jesteśmy w stanie całej dużej porcji rozwałkować na stolnicy i wycinać z niej oponek. Do wycinania oponek będziemy potrzebować większą szklankę o większej średnicy i kieliszek do wycinania środków. No oczywiście do rozwałkowania ciasta niezbędny jest nam wałek. Jeszcze sobie troszkę podsypiemy mąką i już wałkujemy nasze ciasto. Wałkujemy tak na wysokość mniej więcej pół centymetra. Ono podczas smażenia będzie nam rosło. O. I już wycinamy sobie nasze oponki. Najpierw większą szklanką. A teraz robimy mniejsze. Ja smażę również te wycięte środki. Wychodzą bardzo fajne, zgrabne kuleczki. Szczególnie ulubione przez dzieci. Takie malutkie pączuszki, można by powiedzieć. Odkładamy sobie na bok. Resztę ciasta sobie znowu sklejamy razem. Znowu troszkę mąki, no niestety, żeby nam się nie przyklejało do stolnicy, trzeba troszeczkę podsypać mąką. No i od nowa wałkujemy. Wycinamy i tak powtarzamy te czynności aż do wyrobienia całego ciasta. W międzyczasie, jak sobie tutaj szykujemy nasze oponki, to nalejemy już do garnka tłuszczu do smażenia. Niech on nam się rozgrzewa, żeby osiągnął odpowiednią temperaturę. Ja już pozbyłam się rękawiczki, w której wyrabiałam ciasto. Tutaj myślę, że spokojnie litr oleju będzie wystarczający. Bo na pewno nasze oponki będą przykryte. Lepiej smażyć oponki w takim niższym, szerokim garnku. Będzie po prostu łatwiej nam je obracać, a później już usmażone wyciągnąć. Podpalamy gaz. I czekamy, żeby tłuszcz nam się zagrzał. A w międzyczasie dalej produkujemy nasze oponki. W międzyczasie, jak rozgrzewa nam się tłuszcz do smażenia oponek, ja zdążyłam błyskawicznie zrobić oponki z pozostałego ciasta. Za chwilkę sprawdzimy sobie, czy nasz tłuszcz jest dość rozgrzany. Sprawdzamy, czy tłuszcz nam się rozgrzał, wrzucając jednego małego serowego pączusia. Widzimy, że elegancko zaczyna nam się smażyć i podnosi się do góry, więc szybciutko wrzucamy nasze oponki. Jeszcze ze 2 pączusie. I czekamy, aż ładnie nam się przyrumienią. Widzę, że nasz pączek wszedł w środek oponki, to go troszeczkę przesuniemy, żeby nam się ładnie, równomiernie usmażył. Jak widzicie,
oponki nam ładnie rosną podczas smażenia. Myślę, że będą tak samo smakować, jak wyglądać. Niestety proces smażenia chwilkę trwa, ale tłuszcz jest dość rozgrzany, więc myślę, że będziemy smażyć partia za partią. A później oczywiście delektować się pysznymi oponkami. Sobie sprawdzę. Zaczynają się rumienić. Jeszcze chwileczkę im dajmy. Muszę powiedzieć, że zaczyna tutaj już pięknie pachnieć, aż ślinka leci, żeby już spróbować tych oponek. Jak widzicie, przepis jest bardzo prosty, bardzo szybko się je robi, no i niestety równie szybko zjada. Myślę, że już możemy je przewracać. O, ładnie się zezłociły. Pomalutku, uważnie, żeby się nie poparzyć o krawędź garnka. O, nasze serowe pączuszki też wyglądają pięknie. No i dajemy im chwileczkę, żeby się przyrumieniły na drugiej stronie. A w międzyczasie serdecznie zapraszam Was do oglądania naszego kanału i oczywiście do subskrybowania i zaznaczenia łapki w górę. Już sprawdzamy, jak wyglądają z drugiej strony. Jeszcze dosłownie paręnaście sekund. I wrzucamy następne. Tak naprawdę cały proces robienia oponek to najdłużej trwa ich smażenie. Myślę, że już możemy je wyciągać. Ja wyciągam oponki na talerz wyłożony papierem, żeby odsączyć je z nadmiaru tłuszczu. Chwilę sobie przestygną i wtedy posypiemy je cukrem pudrem. I szybciutko kolejna partia oponków wpada do garnka. Zabieramy sobie tacę. Wyciągnięte przed chwilą oponki już nam trochę przestygły, więc możemy je teraz posypać cukrem pudrem. Trochę z jednej, trochę z drugiej strony. Tak się prezentują. Zaraz będziemy spróbować, jak smakują. O, posypane cukrem oponki przekładamy do miski i mamy całą miskę łakoci. I tak oto z naszego przepisu wyszły nam 3 miski przecudnej urody smakołyków. A jak faktycznie smakują, zaraz się przekonamy. Muszę powiedzieć, że są przepyszne. Chrupiące na wierzchu, puszyste w środku, naprawdę smaczne. Zapraszam Was do wykorzystania tego przepisu. Dzieciom na pewno będzie smakować.